Polskę jedziemy. Travel Fan Team zaprasza na film. Na północnym brzegu jeziora Gopło, w miejscu wypływania z niego rzeki Noteć, ulokowana jest Kruszwica. Powszechnie kojarzona z legendą o popielu, poszczycić się może kilkoma cennymi zabytkami. Jednym z nich jest XII-wieczna romańska kolegiata świętych Piotra i Pawła. Świątynia uważana jest za jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury romańskiej w Polsce. Budowla zachowała prawie nienaruszony układ przestrzenny oraz bryłę. Wzniesiono ją z granitu i piaskowca. Wartą odnotowania jest dobudowana do świątyni w XVI wieku ceglana wieża. Świątynia pierwotnie była prawdopodobnie siedzibą biskupstwa, które około 1148 roku przeniesiono do Włocławka. Kruszwica jest ważnym ośrodkiem gospodarczym regionu. Znajdują się tu m.in. zakłady tłuszczowe, zbożowe oraz słynna w okolicy cukrownia. Podczas spaceru po mieście warto przyjrzeć się zabytkowym kamieniczkom należącym niegdyś do przemysłowców oraz bogatych kupców. Częściowo zrewitalizowane cieszą oczy miejscowych i przyjezdnych. Senny, małomiasteczkowy klimat to jeden z atutów tego miejsca. Zabudowa rynku w Kruszwicy pochodzi z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Głównie znajdują się tu budynki dwu- i trzykondygnacyjne o cechach eklektyzmu i secesji. We wschodniej części placu, w miejscu dawnego drewnianego kościoła świętego Klemensa, stoi wybudowany w latach 1926-29 kościół świętej Teresy. Prostokątny rynek, poza znajdującymi się tu sklepami, jest też miejscem wypoczynku dla mieszkańców i gości. W trakcie spaceru po mieście natrafiam na ciekawy mural prezentujący w pełnej krasie wygląd tutejszego zamku w czasach swojej świetności. Uwagę zwraca też górująca nad zabudową wybudowana w 1934 roku wieża ciśnień. Odnowiony zajazd u Piasta Kołodzieja zaprasza przybyłych gości zarówno na noclegi, jak też na smaczne posiłki. Ciekawie zaaranżowane punkty gastronomiczne kuszą szybkimi posiłkami, jak też przepysznymi lodami. Z rozlokowanych w mieście punktów informacyjnych możemy się dowiedzieć, jakie w pobliżu czekają nas atrakcje. Największą atrakcją Kruszwicy, dla której to przybywają tu licznie turyści, jest słynna Mysia Wieża. Ceglana, ośmioboczna, 32-metrowa budowla stanowi pozostałość znajdującego się tu niegdyś zamku, zbudowanego na rozkaz Kazimierza Wielkiego około 1350 roku. Początkowo był warownią, która miała strzec Kruszwicy przed Krzyżakami. Następnie, po upadku tego zakonu, stał się siedzibą kruszwickiej kasztelanii i starostwa. Z Mysią Wieżą związanych jest kilka legend. Najpopularniejsza z nich mówi o złym władcy popielu pożartym w wieży przez myszy. Tuż przy nabrzeżu oczekuje na turystów stateczek Rusałka, oferujący rejsy po akwenach przyległych do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Wchodząc na wzgórze zamkowe, ujrzeć możemy fragmenty murów obronnych oraz fundamenty zabudowań zamkowych. W niewielkim budynku znajduje się zejście do odkopanych przez archeologów zamkowych piwnic, gdzie czasem można podziwiać okolicznościowe wystawy oraz dioramy. Kruszwicki zamek pełnił niegdyś ważną funkcję strategiczną, ponieważ warownia strzegła granicy polsko-krzyżackiej. Zamek zbudowano z cegły na planie zbliżonym do prostokąta i otoczono kilkumetrowym murem obronnym. Chodząc po terenie zamku, podziwiać można zrekonstruowaną częściowo bramę wjazdową wraz z drewnianym mostem zwodzonym. Zwiedzając most, należy pamiętać, że Półwysep Rzępowski był niegdyś wyspą, a stan wody w Gople znacznie wyższy niż obecnie. W północno-zachodnim narożu zamku ostała się ośmioboczna wieża. Dziś każdy turysta przybywający do Kruszwicy
zdobywa szczyt Mysiej Wieży, z którego roztacza się wspaniała panorama okolicy. Za sprawą legend o złym władcy popielu, którego zjadły w wieży myszy i pieście kołodzieju, jest to jeden z najsłynniejszych zamków w kraju. Budowla jest jednak znacznie młodsza niż mówi legenda i nie może pamiętać czasów wczesnopiastowskich. Aby podziwiać piękne widoki, należy wpierw dostać się na górę betonowymi, kręconymi schodami, a następnie drewnianą klatką schodową. Wiszący w wieży obraz zamku w rzeczywistości przedstawia zwierciadlane odbicie budowli. Choć według rycin zamek prezentował się okazale, nie był jednak twierdzą nowoczesną, która mogłaby obronić się przed nowożytną artylerią. Nie oparła się więc Szwedom. Istniały jednak plany przekształcenia zamku w twierdzę bastionową, które niestety nigdy nie zostały zrealizowane. Z wieży roztacza się malowniczy widok na jezioro Gopło z widocznymi na horyzoncie zarysami Inowrocławia, Radziejowa oraz Strzelna, a także całej okolicznej kujawskiej krainy. Spoglądając z Mysiej Wieży w dół, możemy się także przyjrzeć samej Kruszwicy, jej współczesnemu obliczu, by oczyma wyobraźni przenieść się do czasów świetności zamku. Na wieży, jak i murze widać liczne otwory. Są to pozostałości po rusztowaniach wykorzystywanych przez budowniczych zamku. Ciekawostką architektury wieży jest to, że w środku jest okrągła, mimo że na zewnątrz jest wielobokiem. To niezwykle cenny obiekt wielkopolskiego szlaku piastowskiego. Spacerując po terenie zamku, warto pamiętać, że wcześniej istniał tu gród plemienia Goplan. Włączony w IX wieku do państwa Polan, szybko stał się on ważnym ośrodkiem miejskim i rezydencją wczesnopiastowskich władców. Od końca XII wieku funkcjonował jako gród kasztelański. Najstarsze ślady osadnictwa na tych ziemiach pochodzą z neolitu, około 3900 do 1800 lat przed naszą erą. Na około 500 rok przed naszą erą datuje się gród na Ostrowie Rzępowskim. Funkcjonujący obecnie jako półwysep jest terenem miejskiego parku. Osadnictwo na tym terenie było podyktowane żyznością gleb, bogactwami naturalnymi i dogodnym położeniem geograficznym. Rozwojowi Kruszwicy sprzyjało położenie na szlaku bursztynowym i na szlaku z Wielkopolski na Ruś. Szlak wodny prowadzący od Warty poprzez jezioro Gopło do Wisły był dodatkowym atutem tego miejsca. A skoro już o Gople mowa, na skraju cyplu Półwyspu Rzępowskiego położona jest miejska plaża. Ładnie, funkcjonalnie zagospodarowana, zachęca do odpoczynku i błogiego letniego lenistwa nad brzegiem jeziora. Miejsce to nieprzerwanie raduje letników już od 1922 roku, kiedy to za sprawą lokalnej inicjatywy stało się parkowym zespołem spacerowo-rekreacyjnym z zapleczem w postaci kąpieliska. Warto się tu wybrać, by odpocząć po trudach zwiedzania. W Polskę jedziemy, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie. Travel Fan w podróży odkrywa oblicze naszej polskiej ziemi. Nasza filmowa Polska w pigułce to urokliwe krajobrazy, cuda natury, ciekawostki o niesamowitej burzliwej historii naszego kraju. Kultura, sztuka i architektura, ciekawi ludzie, kulinaria. Zapraszamy na interesujące filmowe opowieści od Bałtyku po gór szczyty. Od nadodżańskich mokradeł po wschodnie rubieże Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Polska to my, zatem w Polskę jedziemy. Jola I Rafał. Travel Fan Team. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.